Dobra, to co trzeba przyznać, to same gmole są dość leciutkie, a będą chroniły na tyle, że z motocyklem się nic nie stanie, bo zazwyczaj motocykl nam upada na handbary, no i tutaj tym plastikiem, a tu akurat będą gmole, więc myślę, że bardzo fajnie będzie to chronić przy niskiej wadze. Co znajdziemy w zestawie niskich gmoli od Jaka? Lewy gmol, prawy gmol, łącznik, lewa płytka mocująca, prawa płytka mocująca, zatyczki do tych profili, 4 dystanse, 5 śrub mocujących M8 o długości 35 mm, 2 śruby M8 o długości 20 mm i 1 śruba z płaską główką M8 o długości 35 mm, 1 śruba M6 o długości 16 mm, 7 podkładek, 2 nakrętki i 1 mała podkładka do śruby M6. Na początek odkręcamy te 2 śruby i montujemy płytkę mocującą na lewą stronę, do których dalej będą mocowane gmole. Jeżeli chcecie mieć łatwiejszy dostęp, warto ściągnąć sobie boczne owiewki, wtedy podejdziecie tak naprawdę każdym kluczem do tych 2 śrub. Z owiewkami jest to trochę utrudnione. Na moim motocyklu są owiewki od RTH i mają one ciut więcej tutaj miejsca do pracy. Co robimy dalej, jak już mamy wykręcone te śruby? Bierzemy lewą płytkę, lewa jest ciut dłuższa od prawej. Co będzie nam potrzebne do zamocowania płytki? 2 śruby M8 o długości 35 mm, 2 podkładki i 2 dystanse będą nam potrzebne. Na śruby M8 zakładamy podkładki. Gdy już mamy założone podkładki na śruby, to dajemy trochę kleju do gwintów, żeby mieć pewność, że całość się nie wykręci. Bierzemy nasze mocowanie, ustawiamy je tak, żeby wygięcie było do dołu. Pomiędzy blaszkę a otwór na śruby dajemy dystans. W to w całość wkładamy śrubę i przykręcamy. Mając już założoną śrubę, podkładkę, płytkę mocującą i dystans, lekko dokręcamy, nie dokręcamy na razie z odpowiednią mocą. Dokręcimy wszystko na końcu, jak już będziemy mieć każdą śrubę złapaną. Przechodzimy na drugą stronę i robimy dokładnie to samo. Na początek wykręcamy śruby mocujące. Jedną śrubkę mamy, lecimy z kolejną. Warto sobie ściągnąć boczną owiewkę. W moim przypadku są to owiewki RTH, więc są mocowane na raz, 2, 3, 4 śruby oraz 2 śruby przy mocowaniu zatrzaski, tak naprawdę przy mocowaniu chłodnicy. Więc teraz szybko ściągamy owiewkę i to nam pozwoli w łatwiejszy sposób zamontować całą blaszkę mocującą. Mając ściągniętą całą owiewkę, mamy super dostęp do mocowania, które trzyma chłodnicę. Jednocześnie pozwoli nam zamontować naszą prawą płytkę trzymającą gmolę. Płytka jest ta krótsza. Zwróćcie uwagę, żeby ją zamontować, będą nam potrzebne 2 różne śruby. Jedna śruba z podkładką M8 z dużą główką i druga śruba M8, ale z płaską główką. Śruba z płaską główką wchodzi do dolnego otworu, druga śruba wchodzi do górnego otworu. Za śrubą i blaszką idzie dystans, to samo na dole i tak przygotowany element możemy przykręcić do górnej śruby. Jest nam potrzebny imbus 6, natomiast do śruby dolnej
Jest to imbus 5. Tą blaszkę możemy już dokręcić z odpowiednią mocą, gdyż dolna śruba nam pozycjonuje całość blaszki. W dalszej kolejności, gdy zamontowaliśmy już płytki mocujące po lewej i po prawej stronie, odkręcamy te dwie śruby. Są to oryginalne śruby i tymi samymi śrubami przykręcimy górne mocowanie naszych gmoli. Gdy śruby mamy gotowe, z klejem do gwintów przykładamy nasz gmol, dajemy pierwszą ze śrub, lekko ją łapiemy. Bierzemy drugą śrubę, łapiemy lekko drugą śrubą. Pamiętajcie, nie robimy tego jeszcze mocno. Śruby mają być tylko złapane. Na dociągnięcie będzie jeszcze odpowiedni czas. Jak widzicie, jest złapane, wszystko jest jeszcze luźne. Mamy możliwość jakiegoś ruchu i ustawienia gmoli wraz z innymi śrubami. Kolejny etap to połączenie tych dwóch otworów. Aby to połączyć, potrzebujemy śrubę M8 20 mm, podkładkę oraz nakrętkę samokontrującą. Pamiętajcie, że mocując to, część, która jest przy gmolu, ma być na dole, blaszka ma być na górze. Przez wszystko przekładamy śrubę, od spodu dajemy podkładkę, przytrzymujemy sobie i lekko łapiemy nakrętką. Mając zamontowane gmole w dwóch punktach, czas dać dolną poprzeczkę. Mocujemy ją między silnikiem a tłumikiem. Poprzeczka jest wygięta, więc wygięciem mocujemy ją w stronę silnika, tak aby nie zawadzała nam o kolektor. Całość skręcamy śrubą M8 z podkładką. Dajemy na to trochę kleju do gwintów, przykręcamy z jednej strony i później przejdziemy na mocowanie z drugiej strony. Czas na ustawienie gmoli w pozycji, w jakiej mają być celowo. Do tego będziemy musieli już spiąć poprzeczkę górną ze sobą. Mając zamontowaną górną poprzeczkę, możemy domontować poprzeczkę dolną. Robimy to dokładnie tak jak z prawej strony. Ostatnim elementem i ostatnią śrubą, którą musimy złapać, jest to mocowanie lewej płytki z lewym gmolem. Robimy to dokładnie tak jak z prawej strony. Wkładamy śrubę przez oba otwory, z drugiej strony dajemy podkładkę oraz nakrętkę. Mając wstępnie połapane gmole w każdym z możliwych punktów, możemy przejść do dokręcania śrub z odpowiednim momentem. Wszystkie śruby M8 dokręcam z momentem 25 Nm. Aby dokręcić śrubę mocującą łącznik z gmolami, będzie nam potrzebny imbus 5 oraz klucz 13. Klucz 13 zakładamy na nakrętkę imbusa na górę i dokręcam również z taką samą mocą 25 Nm. Ostatnią śrubą, którą musimy dokręcić, jest śruba łącznika górnego. Tą śrubę dokręcam z siłą 10 Nm.